Choć trudno uwierzyć, konstrukcja widoczna na filmie to gniazdo ptaków. Bez wątpienia jest to jedna z najdziwniejszych rzeczy w całej faunie. Co najbardziej zaskakuje, nie jest to wytwór orła czy innego wielkiego drapieżnika, a zwykłego małego ziarnojada wielkości wróbla. Jak się jednak okazuje, w świecie ptaków takich wariacji architektury mamy całą masę. Wirtuoza budownictwa możemy spotkać nawet na polskim podwórku. Zatem po co, jak i gdzie budują takie gniazda? Czy są na tyle bezpieczne, by odchować potomstwo? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Ekstremalne temperatury, brak opadów i bezkresne pustynie. To właśnie tymi słowami można opisać środowisko tego małego ptaka, jakim jest tkacz. Z reguły takie gatunki żyją w szybkim tempie, lecz tutaj nie jest to możliwe. Ptaki te, by radzić sobie z upałami, opracowały własną technikę termoregulacji, ale i przede wszystkim budowy gniazd. Te pokaźne konstrukcje chronią tkacze przed groźnie wysokimi temperaturami w dzień, jak i niskimi w nocy. Główny materiał, z którego gatunek tworzy swoje schronienie, to suche trawy i gałązki. Nie używają do tego żadnej zaprawy, a swojej niezwykłej zdolności do splatania i tkania, tak by gniazdo było bezpieczne. By zminimalizować ryzyko splądrowania domu przez drapieżnika, konstruują je na różnych wysokościach oraz dokładnie izolują każdą z komór. To wszystko musi być obarczone wieloletnią pracą tych ptaków. By stworzyć tak okazałe i wytrzymałe schronienie, tkacze muszą je budować stopniowo i nawet kilka lat. Gatunek ten tworzy pozytywne relacje z innym ptakiem, jakim jest dziwogon żałobny. W zamian za możliwość mieszkania w kolonii tkaczy, daje im znak o ataku choćby pewnego sokoła, jakim jest raruk górski. Oprócz tego zdarzają się przypadki zjadania piskląt lub jaj przez jadowitą kobrę przylądkową i inne jaszczurki i węże. Wracając jednak do początku, tkacze, choć tworzą niesamowite kolonie, nie są jedynymi ptakami, które wyróżniają się spośród typowych gniazd z gałęzi czy ptaków zamieszkujących dziuple. A skoro już o nich mowa, niektóre gatunki przystosowały się do gniazdowania w kaktusach. Przykładem jest choćby dzięcioł pasiasty i dzięciur kaktusowy, którym niezwykle niebezpieczne dla ich piskląt kolce wcale nie przeszkadzają. Mało tego, kiedy uda im się wyprowadzić lęk i zdecydują się opuścić gniazdo, zajmie je suweczka kaktusowa wielkości szpaka, a więcej mówiłem o niej w tym oto filmie. Nieco odmienny od nich styl wykorzystała świergotka rajska, wymarła prawdopodobnie w 1927 roku, papuga, która składała jaja w kopcach termitów. Nie sposób także nie wspomnieć o bogatej rodzinie wikłaczy. Niestety, pomimo że są naprawdę interesujące, żaden z nich nie występuje w Polsce, ponieważ pomimo że są liczne, to zasiedlają głównie Afrykę i wyspy wokół niej. Uwierzcie mi, nazwa tych ptaków wcale nie jest przypadkowa. Cechą wspólną jest to, że tworzą wiszące, ale za to dość misterne gniazda, które o dziwo bardzo dobrze się sprawdzają jako miejsce na odchowanie młodych. Potwierdzić to może wikłacz czerwonodzioby, który nie ma wielu wrogów naturalnych i wraz ze swoją techniką wikłania prawdopodobnie jest najliczniejszym ptakiem na świecie. Jeśli ktoś wam powie, że jest to wróbel, puśćcie mu wtedy ten filmik. Populacja jest szacowana na 1,5 miliarda osobników, co jasno pokazuje, że jest ich nieco więcej niż wcześniej wspomnianych wróbli. W tym odcinku jednak skupimy się na gniazdach, a więc wiele wikłaczy gniazduje kolonijnie. Swoje wiszące schronienia często budują od 2 do 7 metrów nad ziemią. Tworzą je z różnych części traw, natomiast jako wyściółkę wykorzystują nawet kwiaty. Tak jak wiele polskich ziarnojadów, karmią młode owadami. Kiedy już odchowają pisklęta, zostawiają gniazdo na pastwę losu, które albo zostanie zniszczone przez przyrodę lub odnowione i ponownie wykorzystane przez innego małego ptaka. Ale czemu małego? Ponieważ wielkość gniazda nie pozwala na lęk nawet średniej wielkości gatunku, a skoro już mowa o wielkości, choć wielkie ptaki drapieżne nie tworzą gniazd nawet trochę podobnych do tkaczy towarzyskich, to bez wątpienia o imponującej wielkości. Najlepszym przykładem tego jest bielik amerykański, bardzo charakterystyczny ptak widniejący w godle Stanów Zjednoczonych Ameryki, który buduje przeogromne gniazda. Największe odnotowano na Florydzie o ponad 6 metrach głębokości, prawie 3 szerokości i masie 2,7 tony. Budowa takiej konstrukcji trwała wiele lat i jest to największe gniazdo odnotowane wśród ptaków. Zazwyczaj para bielików używa go około 5 lat, lecz jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, znacznie dłużej. Bez trudu potrafiłoby utrzymać dorosłego człowieka, a nawet 2.
Skoro już olbrzymie budowle mamy za sobą, to cofnijmy się do początku filmu. Wspominałem, że w Polsce również istnieje ptak, który może się pochwalić ciekawym stylem budowania gniazda. Jest to oczywiście remis zwyczajny, nieliczny biało-rdzawy ptak z czarną przepaską na oku u samca. Jego arcydzieło przypomina zlepiony puch roślinny, najczęściej wierzby i topoli, przyczepiony do końca gałązki, często nad wodą, by zminimalizować ryzyko ataku drapieżnika. Niestety, dość regularnie remisy z niewiadomych przyczyn porzucają lęk, a krajowa populacja sięga 30 000 par. Idąc dalej w polską faunę, spotkamy może częsty, choć również nietypowy rodzaj gniazda, które budują jaskółki, oknówki i dymówki. Brzegówka natomiast często wybiera nory. Pierwsze dwie są związane z osadami ludzkimi. Zazwyczaj lęgnie się spore potomstwo w gnieździe zbudowanym głównie z zaschniętego błota, w okapach, na ścianach budynków, stodołach czy zacienionych miejscach. Teraz jednak przenieśmy się do Australii, a dokładnie do deszczowych dżungli, gdzie spotkamy altannika lśniącego. Owszem, to co zaraz wam przedstawię nie pełni w ogóle roli gniazda, lecz takiego arcydzieła nie sposób pominąć. Mianowicie samiec tego ptaka buduje swego rodzaju altankę, która zdecyduje, czy samica wybierze go na ojca swoich piskląt. Budowa zaczyna się na przełomie kwietnia i maja. W tym czasie są tworzone fundamenty z trawy, a następnie dwa łuki, które docelowo mają stykać się na górze konstrukcji. Po ukończeniu tej części zaczyna się ozdabianie budowli zarówno elementami naturalnymi, jak i sztucznymi. Altanniki z reguły mają słabość do koloru niebieskiego, którego używają najczęściej. Na koniec samiec, jeśli jest wystarczająco doświadczony, co nabywa z wiekiem, maluje ściany altanki sokami z owoców oraz swoją śliną. Wtedy zaczyna tokować, by zwabić samicę, a kiedy już to zrobi, kontynuuje swoją pracę, by zdobyć więcej partnerek. Samica natomiast sama buduje gniazdo i wychowuje młode. Jest to niesamowity unikat wśród wszystkich ptaków. W zasadzie co tu więcej mówić, prawdziwy koneser ptasiej architektury. Choć myślę, że podobnie można nazwać pewien gatunek zamieszkujący teren ciągnący się od Indii poprzez Indochiny, kończąc na Indonezji. W przeciwieństwie do altannika, jego tryb życia i zachowanie nie są aż tak dobrze zbadane. Nazwa angielska tego ptaka to Common Tailor Bird, co na polski przetłumaczymy jako krawczyk zwyczajny. I rzeczywiście, nie bez powodu został tak skojarzony. Mianowicie, dosłownie zszywa liście jedwabiem pajęczym lub włóknem roślinnym tak, by powstała z nich kołyska, gdzie złoży jaja i odchowa młode. Co prawda, jego budowle nie należą do dużych z uwagi na jego wielkość. Ptak ten jest mniej więcej 2 razy większy od polskiego mysi królika, co daje równowartość 2 łyżeczek cukru. Niewątpliwie nie ma w przyrodzie innych gatunków, które mogłyby się poszczycić takim stylem gniazd. Gdybyście zdecydowali się go zaobserwować, warto także znać jego upierzenie. Krawczyk zwyczajny to ptak owadożerny z jasno-zielonym grzbietem oraz kremowym brzuchem. Sylwetka podobna jest do strzyżyka, a dymorfizm płciowy nie jest zbyt widoczny. Jak widzicie, niesamowitych faktów na temat ptasich budowli ciągle przybywa i spokojnie można by było rozmawiać o nich 2, 3, a nawet 4 czy 5 godzin. Kiedyś jednak materiał musi dotrzeć do końca. Niestety, pominąłem tutaj kilka gatunków, które również mogłyby się pochwalić swoim kunsztem architektury, jednak nie dotarłem już do ich informacji i mam do was pytanie, czy znacie jakieś inne ptaki, które koniecznie powinny się tutaj znaleźć? Mam nadzieję, że tak i zachęcam do pisania komentarzy, a nawet propozycji do filmów. Dziękuję za dotarcie do zakończenia i to tyle. Pozdrawiam, do zobaczenia.